ten szczyt za nami tam, to jest Gargas. Idziemy na Gargas, potem jeszcze sobie pójdziemy prawdopodobnie tam w Alpy. Co to jest dokładnie za miejsce, dlaczego warto tu przyjechać i na co zwracać uwagę, co tutaj się dzieje ciekawego, to Wam opowiem w dalszej części filmu. Trzeba trafić śrubokrętem, gdzie trzeba, a ja coś nie. Problem z dewilką jest taki, że z jakiegoś powodu dewilka wyżygała płyn chłodniczy. Czy warto przyjechać? Dzień dobry, witam z kolejnego dnia naszej wyprawy. Ten szczyt za nami tam, to jest Gargas. Za chwileczkę na niego idziemy, już jesteśmy po śniadanku, godzina w 9:30, słoneczko już wyszło z zagrani i zaczyna lekko przygrzewać, aczkolwiek rano było 9-12 stopni według zegarka na zewnątrz, czuć taki chłodek alpejski. Jesteśmy na wysokości 1800 metrów nad poziomem morza, miejscowość, a w zasadzie sanktuarium La Salette, miejsce objawienia Matki Bożej, ale o tym Wam opowiem później. Słuchajcie, dzisiaj robimy sobie taki dzień odpoczynku, w sensie odpoczynku od jeżdżenia, bo damy sobie w kość, dlatego że idziemy na Gargas, potem jeszcze sobie pójdziemy prawdopodobnie tam w Alpy. Tutaj Wam, nie wiem czy będziecie widać z tego, tam mamy takie Alpy, na tamte Alpy nie idziemy, ale widoczki są zacne. Idziemy na górę, będzie naprawdę co oglądać, bo tutaj widoki są nieziemskie. Moi drodzy, ja osobiście jestem tutaj 4. raz. Wiąże się to z tą naszą podróżą sentymentalną. Tutaj właśnie też przyjeżdżałem wtedy z tą ekipą, więc nie mogło zabraknąć na tej trasie tego miejsca. Co to jest dokładnie za miejsce, dlaczego warto tu przyjechać i na co zwracać uwagę, co tutaj się dzieje ciekawego, to Wam opowiem w dalszej części filmu. A teraz jedziemy do góry. Idziemy się zmęczyć trochę. Tutaj pojawił się mały zgrzyt. Ze szczytu będą Wam musiały wystarczyć niestety zdjęcia. Niewiele nagrywałem, bo idąc pod górę moja kondycja sprawiała, że walczyłem o każdy oddech, a na szczycie wiało bardziej niż na dworcu w pewnym wojewódzkim mieście w centralnej Polsce. Dlatego zrezygnowałem z nagrywania na rzecz fotosów. I tak nic nie byłoby słychać, a z drugiej strony było zaskakująco jak na sierpień zimno. Kto wie, może to przez wysokość 2208 metrów nad poziomem morza. To też pomimo przepięknych widoków, na które naprawdę można by patrzeć bez końca, i na ptaki, które niesamowicie krążyły nad naszymi głowami, podobno to były sępy, w sensie alpejskie, taki gatunek. Zdecydowaliśmy się nie przebywać na szczycie zbyt długo. Zresztą czekał nas jeszcze niezły kawałek do przejścia. Gargas nie jest jakoś szczególnie ani trudne, ani wymagające. Według Google Maps do pokonania mamy około 400-430 metrów w górę i około 2 km w dal, co w sprzyjających warunkach powinno nam zająć około godziny. Tam jest Gargas. Przed chwilą tam byliśmy, no, pół godziny temu tam byliśmy. Wyleźliśmy na górę, ja wyczłapałem na górę, potem na dół, moja kondycja leży i kwiczy, mniejsza z tym. Moi drodzy, 13 lat temu pokonywaliśmy z Justynką samochodem drogę Napoleona, tą, którą wam pokazywałem w poprzednim filmie, i tą drogę, która tutaj prowadziła do La Salette, do tego sanktuarium. I wtedy też 13 lat temu zaczął mi się w głowie rodzić pomysł, że może fajnie by było zrobić prawko na motocykl i zacząć jeździć motocyklem. Po tą drogę Napoleona by się na pewno bardzo fajnie motocyklem jechało, tym bardziej, że wtedy jak jechaliśmy samochodem, to tych motocykli nas cały czas wyprzedzało cała masa i to tłumy, po prostu tych zaczęsienie motocyklistów wtedy było. I tak mi się gdzieś tam coś w głowie zaczęło roić, nie? Że może by tak ten
motocykl sobie kupić, zacząć jeździć. Wyjechaliśmy tutaj do La Salette tą drogą. Dodatkowo, tu gdzieś wam wkleję zdjęcie, jak znajdę w dobrej jakości, stał Transalp z 2 osób i zapakowany po kokardkę, że tak powiem. Tak zapakowany tymi osobami i tym bagażem, że już praktycznie silnikiem szorował po ziemi. No ale wyjechał na górę i to był taki kolejny punkt, kurde, ale oni mają fajne życie, siedzą na motocyklu i sobie podróżują motocyklem. Też bym tak chciał. I moi drodzy, jak już zjeżdżaliśmy tą drogą do samego sanktuarium, powiedziałem do Justynki, kurde, ale fajnie by to było motocyklem kiedyś przyjechać. I wtedy usłyszałem od Justynki, co? To jest niecenzuralne, co usłyszałeś, że chyba cię... I że chyba pojadę sam. Myślałem, że Justynka tu nigdy nie pojedzie. Ale tak powoli, wiecie, coś tam gdzieś się roiło w głowie i przyjazd tutaj na motocyklu był takim moim marzeniem. Zrobienie tej trasy całej było moim marzeniem. Nie mówiłem o tym filmie, o tym marzeniu w tym filmie na Dzień Dziecka, ale to było takie skryte pragnienie, takie najpierwsze skryte marzenie dotyczące motocykli, żeby zrobić tą trasę motocyklem. I wiecie co? No i przyjechaliśmy tą motocyklem. I wczoraj przejechaliśmy tą trasę motocyklem. Justynka przejechała sama tą trasę motocyklem swoim. I dojeżdżając pod ośrodek, pod to sanktuarium, usłyszałem w kasku, w słuchawkach wielki śmiech, taki radosny śmiech, taki śmieszny, szczery, radosny śmiech. Śmieszny, radosny. A potem Justynka powiedziała co? Że myślałam, że ta trasa była trudniejsza. No, dojechała. Gratulacje. Jestem z niej bardzo dumny, że pokonała tą część drogi Napoleona i tą część tutaj do sanktuarium. Taka pocztówka z historii. A teraz zobaczymy, czy się doczłapie jeszcze tam do góry. Tą nogę, którą tu widzicie, to jest Gregiak, tam siedzi. Gregiak generalnie jest dzisiaj naszym kelnerem, kucharzem. Właśnie przygotował nam kawkę. Kelnerem to ja jestem. Tak, Justynka z kelnerem opodawała, Gregiak gotował na kuchence. Wypiliśmy sobie kawkę, przepyszną kawkę z marketu. Przepyszna. Jak to ten tam powiedział wysoko, że więcej cukru niż kofeiny, ale... Co nie zabije, to wzmocni. Ważne, żeby sponiewierało, nie? Ważne, że jest tam jakiś zastrzyk energii. Idziemy jeszcze tam, bo tam jest jeszcze jedna górka, na którą chciałem wejść. Później mamy czas do 19, bo wtedy wydają kolację. Zbierają zwłoki. Swoją drogą, żeby tutaj dojechać, taka ciekawostka, trzeba skręcić w miejscowości, która się nazywa Korps, czyli właśnie zwłoki. Ciekawe, skąd się ta nazwa wzięła. Dobra, kończymy, ruszamy tam w górę. Dobrze, moi drodzy, szybki room tour z naszego pokoju. Taki mamy piękny widok z okna. Słuchajcie, pokój, sorry za bałagan, ale jest mało, jest ciasno, generalnie jest bardzo ciasno tutaj i nie mamy tylko jedną szafę dosłownie, więc pokój 4-osobowy, bardzo skromny, 4 łóżeczka, 2 biureczko, jedna wspomniana szafa, za drzwiami drugie 2 łóżeczka. Tylko nie wiedzieć czemu, słuchajcie, ja wypoziomuję aparat w tym momencie, tak żeby było idealnie prosto, nie wiem czy to zobaczycie. Nie wiedzieć czemu podłoga jest krzywa. Nie wiedzieć czemu łóżka stoją, czekajcie, stoją krzywo, nogami do góry. Czujemy się jak na statku, który trochę nabrał wody i tonie w jedną stronę. Tym bardziej, że jeżeli otworzymy drzwi do tej kajuty,
To mamy łazienkę z kampera. Słuchajcie, to wszystko to jest plastik. Ściany to jest plastik, ubikacja razem z prysznicem, mała umywaleczka, lustro i to jest wszystko. Słuchajcie, i za całą tą przyjemność, którą tu widzicie, zapłaciliśmy, no nie ukrywam, horrendalną cenę, dlatego że za 2 noce, za 3 osoby w tym pokoju plus posiłki, śniadania i kolacje przez te 2 dni w zasadzie zapłaciliśmy prawie 300 euro. No kupę kasy jak za tak spartańskie warunki. Najwyższy czas coś powiedzieć o La Salette. I znowu, nie mam zamiaru poruszać tutaj tematu wiary. Opowiem wam o miejscu. I to też w skrócie. Po pierwsze, jak już wspomniałem, miejsce to leżało na trasie moich licealnych podróży przez Francję, dlatego też znalazło się na tegorocznej trasie sentymentalnej. Po drugie, nie da się opowiedzieć o tym miejscu bez poruszania kwestii religii, bo to jednak ona przecież jest kwintesencją istnienia tego miejsca. Ktokolwiek słyszał o takich miejscach jak Fatima, Medjugorje, Guadalupe, Lourdes, słyszał też na pewno o La Salette. Wszystkie te miejsca łączą wspólne wydarzenia zwane objawieniami maryjnymi. Niektóre z nich, takie jak właśnie La Salette czy Fatima, zostały potwierdzone przez papieży. Inne, jak Medjugorje, są ciągle badane. Objawienie w La Salette, bo często podawana jest błędna informacja o objawieniach, było jedno, dlatego objawienie miało miejsce 19 września 1846 roku. Matka Boska, a w zasadzie Piękna Pani, bo tak wówczas była ona nazywana, objawiła się 2 dzieci. Nie będę wam opowiadał całej historii, chociaż miałem okazję wysłuchać jej z ust księdza Zbigniewa Cybulskiego, który jest w La Salette rezydentem i muszę przyznać, że jest ona dość ciekawa. W opisie tradycyjnie zamieszczę odnośniki dla tych, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej. Ale jak mawiają Amerykanie, long story short. Siedzącą na kamieniu w kuli światła piękną panią zobaczyła 2 dzieci wypasających krowy. Przekazała ona owym dzieciom orędzie oraz nakazała modlitwę, a następnie odeszła na bok i w kuli światła zniknęła. No i teraz fakty dotyczące tego, co znajdziecie przyjeżdżając tutaj. Po pierwsze, w miejscu objawienia wytrysnęło źródło, które podobno płynie od dnia objawienia bez przerwy aż do dnia dzisiejszego. W wodzie ze źródła przypisuje się cudowne właściwości. Postawiono tutaj kościół, a z czasem również całe zaplecze gastronomiczno-hotelowe, które jest również świetną bazą wypadową do łażenia po okolicznych Alpach Delfinackich. W miejscu objawienia ustawiono również drogę krzyżową w ślad, jakim szła Piękna Pani. Tworzy ona ścieżkę w kształcie litery S. Ogromną część spośród pielgrzymów przybywających tutaj stanowią Polacy. Dlatego też można się zdziwić, gdy personel w postaci sióstr zakonnych, np. z Madagaskaru, czy księża rezydenci z Filipin, będą z wami rozmawiali po polsku. Codziennie o godzinie 20:45 odprawiana jest tutaj msza, której elementem jest procesja z lampionami. Nie ukrywam, że patrząc z trochę większej odległości, robi wrażenie. Aha, msza jest odprawiana w 2 językach, francuskim i tym, których pielgrzymów akurat jest najwięcej. Jednak można się też spotkać z mszami prowadzonymi w takich egzotycznych językach jak filipiński. Miejscem tym opiekuje się Zgromadzenie Misjonarzy Matki Boskiej z La Salette, znani również jako po prostu Saletyni. W sanktuarium przechowywane są ubrania dzieci, które były świadkami objawienia, a także kamień, na którym siedziała Matka Boska. Jeżeli ktoś lubi ciekawostki i historię, to zdecydowanie polecam zwiedzanie tego miejsca z przewodnikiem. Na zakończenie powiem jeszcze, że znowu, abstrahując od religii i wiary, to sanktuarium położone jest w tak przepięknym miejscu i prowadzi do niego tak cudowna droga, że choćby tylko dlatego warto tutaj przyjechać. Majestat Alp robi ogromne wrażenie. Słuchajcie, godzina 18, za 13 minut. Byliśmy na górze. Teraz ja już umieram, mam dość, kolano mnie boli. Ale słuchajcie, no SKS, niestety SKS. W przypadku niedźwiedzia. Idziemy oglądać motocykle, bo im się należy. Jutro ruszamy dalej na południe w stronę Monaco, w stronę Cannes. I to będzie tak naprawdę już półmetek naszej wyprawy, w związku z czym wypadałoby zajrzeć, jak tam olej, jak tam płyny, jak tam łańcuchy nasmarowane.
więc wykorzystajmy tą chwilę, to popołudnie, żeby sobie ogarnąć te motocykle. Natomiast jeżeli chodzi o La Salette, o to miejsce tutaj, moi drodzy, Głoszow wam opowiedział historię, albo opowie, jeszcze nie wiem. Natomiast moje osobiste odczucia są takie, że no jest to miejsce pielgrzymkowe. Z tym się musicie liczyć, tak? Zbudowane przy okazji sanktuarium, przy okazji tego, co się tu wydarzyło. I o ile TZ było miejscem, do którego pielgrzymowali młodzi ludzie, o tyle La Salette jest miejscem, gdzie pielgrzymują osoby starsze, osoby w podeszłym wieku przede wszystkim. Mało znajdziecie tutaj młodych ludzi. No i jak to miejsce pielgrzymkowe, nie znajdziecie tu udogodnień. Nie będzie Wi-Fi, zasięg telefonu jest taki se, nie będzie telewizorów w pokojach, nie będzie lodówek w pokojach, nie będzie dostępu do pralek żadnych i tak dalej. Tu się przyjeżdża po to, żeby się modlić, kontemplować i ewentualnie iść w góry, tak jak w naszym wypadku. Więc jeżeli będziecie chcieli tutaj przyjechać, to musicie się z tym liczyć, że po pierwsze zapłacicie i to nie mało. Jak widzieliście, pokazywałem, albo wam pokażę, jeszcze nie wiem, jak to zmontuję. Ceny noclegów wysokie, ceny pamiątek, suwenirów wysokie w porównaniu do innych miejsc typu magnesy i inne tego typu rzeczy. Ceny w kafeterii wysokie. Czy warto przyjechać? Znowu, kwestie wiary, kwestie Boga zostawiam wam, wasza sprawa, wasza decyzja. Natomiast jeżeli chodzi o widoki, o góry, o drogę dojazdową tutaj, zdecydowanie polecam. Zdecydowanie fajne miejsce po to, żeby sobie połazić trochę, wyjść w góry, odpocząć. Nie ma tłumu w górach, więc sobie można w ciszy odpocząć. Tam sobie jedliśmy zresztą obiad też, bo nie zapłaciliśmy tutaj za pełne wyżywienie, tylko za śniadanie i za kolację. Więc obiad sobie zjedliśmy w górach, wzięliśmy sobie kuchenkę i ugotowaliśmy sobie tam. Dobra, idziemy ogarniać motocykle. Jutro z samego rana trzeba wstać przed 9, musimy oddać pokój i ruszamy dalej na południe. Jutro też pewne atrakcje, dlatego że... zresztą zobaczycie w następnym odcinku. Dobra, idę ogarniać motocykle. Afternoon. Gdzieś to tak jest, tutaj jest. Tak się będzie łatwiej, czy tak się będzie łatwiej? O, tak nawet lepiej teraz w tym momencie. Tylko trzeba trafić śrubokrętem, gdzie trzeba, a ja coś mi... O, jest. Dobra, to było bardzo głupie pytanie z mojej strony. Ale lejesz od zewnątrz, czy od wewnątrz? Od zewnątrz? Od wewnątrz, musisz dać pod zębatkę. I co? La farba nam zęby. I stan techniczny motocykli po 2200 km przejechanych mniej więcej. W Transalpie Justynki dolaliśmy około 100 ml oleju. TDM-a zabrała około 400-500. Poczekajcie, coś wam pokażę fajnego. Mam nadzieję, że trafiłem z tą jaszczurą. TDM pociągnęła jakieś 400-500 ml oleju. Do TDM niestety w TDM wrócił problem z układem chłodzenia. Znowu zaczyna wyciekać w tym samym miejscu co w Bułgarii, czyli tam z nad głowicy. Nie ma do tego jak się dostać w tym momencie, więc resztę przy wyprawie po prostu będziemy dolewać wodę zdemineralizowaną, żeby cały czas stan był wysoki w chłodnicy. Jakoś objedziemy. Dewilka, moi drodzy, problem z dewilką jest taki, że z jakiegoś powodu dewilka wyżygała płyn chłodniczy przedwczoraj parę razy na przełęczach. Nie wiem, czy to kwestia ciśnienia, czy nie, niech się jakiś mechanik wypowie. Musieliśmy dolać płynu i odpowietrzyć układ. Słuchajcie, dewilka, fajny motocykl, fajnie się tym jeździ,
ale żeby się do czegokolwiek dostać, kurde, pół motocykla trzeba rozebrać, żeby się dostać do wlewu chłodnicy. Powlaliśmy Greg jak wlał do zbiorniczka wyrównawczego, ale tam w chłodnicy jeszcze brakowało, nie zaciągnął tego odpowiedniej ilości, więc teraz żeby się dostać do wlewu chłodnicy i odpowietrzyć układ, no to trzeba było prawie pół motocykla rozebrać, żeby się dostać, bo oczywiście Honda wymyśliła sobie, że nad korkiem wlewu chłodnicy będzie taki plastik, który będzie zakrywał ten wlew. Oczywiście tylko i wyłącznie po to, żeby samemu tam nie grzebać, żeby trzeba było jechać do serwisu, który zainkasuje odpowiednią kasę za rozebranie tego i sprawdzenie, nie? Ale sposobami udało się tam dostać, dolaliśmy płynu, odpowietrzyliśmy. No i teraz co? Jeździć, obserwować, nie? Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. W Cannes trzeba będzie przejechać jeszcze raz, sprawdzić jeszcze raz płyny, oleje i tak dalej. No co? Wiekowe maszyny. TDM ma przecież 97 rok, no sobie policzcie. Niedługo będzie 30 lat, za parę lat. Devilka ma lat 13. Transalp jest 2001 rok, czyli też ponad 20 lat. Także no, nie są to moje młode maszyny. Mają prawo nie domagać w pewnych miejscach. 15? 15. Greg mówi, że Devilka ma 15, czyli 2 lata starsza jeszcze dodatkowo. No i co? Być może im ciśnienie na Galibier nie służyło. Być może nie posłużyło im to, że trochę je przycisnęliśmy, żeby wyjechać pod te przełęcze, a też po autostradach troszeczkę pocisnęliśmy, może nie dużo, ale długie odcinki z długą prędkością, bo słuchajcie, o co mi chodzi? O to mi chodzi, że w zasadzie, słuchaj, jest głośno, bo się jakieś dzieci tu bawią, że nigdy w trasie nie musiałem dolewać oleju do TDM-y, ani na Mazurach, ani w Rumunii, ani w Bułgarii. Jak wlałem przed wyjazdem, sprawdziłem stan, tak wracałem z takim samym stanem. Więc co, no nie trzeba było dolewać, stan był ok. Ale ten wyjazd się różni od poprzednich tym, że przez Niemcy jechaliśmy bardzo długo autostradami ze stałą prędkością. Może nie dużą, bo tam 115-120, ale jednak długie odcinki ze stałą wysoką prędkością, więc być może dlatego TDM ten olej pociągnęła. No nie jest to jakiś duży ubytek. W granicach normy, że tak powiem, tak jak wiem od znajomych, że mniej więcej tyle TDM potrafiły pociągnąć, nawet potrafiły więcej pociągnąć, więc gdybym ją pocisnął mocniej, to bym pewnie musiał dolewać więcej oleju, ale w granicach normy. Pozabieraliśmy olej, lejek, wszystko, także jesteśmy na to przygotowani. Nie mieliśmy tylko płynu do chłodnicy, Greg musiał kupić wczoraj w jakimś sklepie jakiś pierwszy lepszy z brzegu. No i będziemy musieli jutro kupić wodę zdemineralizowaną, bo wychodzi tam pewno taniej niż płyn do chłodnicy, więc na wodzie zdemineralizowanej przejadę do Krakowa, a potem Marcin, uśmiecham się do Ciebie, będziesz to z powrotem rozbierał i sprawdzał jeszcze raz, co tam może cieknąć, co tam się mogło wydarzyć. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie kupować nowego motocykla. Tyle. Skręcamy Devilkę. Idziemy się myć, idziemy na kolację, pakujemy się, bo jutro musimy wcześniej wyjechać znowu. Moi drodzy, godzina 20:30. Nie wiem, czy słyszycie, biją dzwony. Za mną jest jeszcze jedna góra, na którą dzisiaj chciałem wejść, dlatego że, moi drodzy, jestem tutaj czwarty raz i nigdy nie miałem czasu, żeby wejść właśnie na tą górę. I poprawcie mnie, jeżeli ktoś wie, czy się nie mylę, czy nie jest to przypadkiem tutejsza Golgota, na co wskazywałby krzyż z narzędziami tortur Chrystusa. Wybrałem to miejsce, żeby zakończyć ten film i z Wami się pożegnać, pokazać Wam ostatni raz te piękne góry widoczne tutaj z La Salette. Jeszcze tylko pakowanie, jeszcze parę przebitek chcę tylko nakręcić i co? No i pakowanie się, chyba już powiedziałem, nie? Pakowanie się, jutro wstajemy skoro świt, żeby o 7 zdążyć zjeść śniadanie, spakować się i ruszamy w drogę, bo mamy ponad 400 km. Nawigacje nam pokazują, że zrobimy to w 7-8 godzin samej jazdy, no, gdzie zatrzymywania się na tankowania czy na robienie fotek. No przecież jedziemy w takie miejsca, że fotki trzeba będzie tam robić koniecznie i filmy nagrywać.
Dobrze, moi drodzy, kończę ten dzień. 17 000 kroków mi pokazuje zegarek. Ponad 8 km dzisiaj zrobiłem. Nie ponad, niecałe 8, przepraszam, niecałe 8 km dzisiaj zrobiłem. Czuję to w nogach, moja kondycja leży i kwiczy, a ja zaraz koło niej, sorry, odgadam się od much, bo tu jest cała masa owadu. Jak tu przyjedziecie, weźcie sobie jakieś przeciwowadowe szpreje. Zmęczony, ale zadowolony. Wczorajszy dzień, ten z jazdą przez drogę Napoleona i te wszystkie przełęcze, które były, no, na chwilę obecną zdecydowanie najpiękniejszy motocyklowy mój dzień. Jeżeli chodzi o widoki, o drogi, o pokonane kilometry i tak dalej. Dzisiaj jeden z najlepszych dni, jeżeli chodzi o łażenie po górach, bo ten Gargas jest niesamowity i widoki stamtąd są wspaniałe, niesamowite. Mam nadzieję, że chociaż trochę kamera odda to, co stamtąd było widać. Dobrze, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Dziękuję, że staliście do samego końca. Widzimy się już za tydzień. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć. Nadal pozostajemy w Alpach. Pokonujemy najpiękniejszy odcinek drogi Napoleona. I jeździmy zygzakami. Znowu podczas tej wyprawy utknęliśmy w korkach. Robimy mały krok dla człowieka. I zastanawiamy się, którym jachtem wrócić do Polski. Dziewico Saletyńska, płacząca pośród gór, o łaski Cię dziś proszę.